Zaczynamy! A więc mam nadzieję, że jesteście z nami, jesteście gotowi na może godzinę, może 2 godziny, zobaczymy. Ponieważ czas na pewno nie jest dla nas ani ograniczeniem, ani wyznacznikiem. Wyznacznikiem dla nas jest wiedza, aby przekazać Ci maksymalną ilość wiedzy, która ułatwi Ci w tym roku osiągnięcie tego, co zaplanujesz. A może tak naprawdę ułatwi Ci zaplanowanie. Jesteście gotowi? Tak. Zaczynamy. System 9-milowych kroków. Czym jest system 9-milowych kroków? Kilka lat temu najpierw miałem wizję, żeby jak każdy mądry, mocny trener zrobić taki produkt, w którym będą takie konkretne, 10 przykazań, 16 zasad. Patrzyłem na Briana Tracy, mówiłem, kurde, on ma niemal wszędzie takie, bam, 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 1, 2, 3, 4, 5, 15. I tak bardzo chciałem to zrobić, ale mnie nie wychodziło, totalnie nie wychodziło. I pewnego dnia zapytałem klientów, jakie mają największe problemy. Okazało się, że największe problemy to nie są te wszystkie wizje o tym, żeby naprawdę dużo zarabiać, te wszystkie wizje o tym, żeby być szczęśliwym i tak dalej, i tak dalej. Większość z nich mówiła dokładnie to samo. Mówiła, Michał, co z tego? Co z tego? Książki, szkolenia, filmy, rozwój, co z tego? Jeżeli ja nie wiem, za co się wziąć, kiedy się wziąć i jeszcze po drodze mi spada ciśnienie i odechciewa mi się wszystko robić. A więc okazało się, że musimy wrócić do podstaw. Wróciliśmy. Zadałem pytanie wtedy mieliśmy małą społeczność, kilka tysięcy osób, bardzo małą. Zadałem im pytanie, oczywiście odpowiedziało kilkaset osób. Pogrupowałem ich pytania, zacząłem szukać odpowiedzi i tak powstał pierwszy system 9-milowych kroków. Nagraliśmy to w formie audio. Płyta, taką małą furorę zrobiła, ponieważ ponad 1500 egzemplarzy zeszło bardzo szybko. 1500 to jak na polskie warunki jest potężna ilość. Minęły kolejne lata. Napisałem wersję 2.0, która w tamtym roku miała być wydana jako książka. Jako kreator oczywiście pomyślałem sobie o tym, że ta książka niestety, ale nie nadaje się, muszę napisać kolejną. Zacząłem pisać kolejną i dzisiaj Ty masz szansę dostać całkowicie za darmo wersję 3.0. 3.0, w której jest kilka bardzo precyzyjnych zmian, ponieważ nasza społeczność Mentaloyan powiększyła się do kilkudziesięciu tysięcy, a więc jest troszeczkę więcej pytań, troszkę więcej odpowiedzi, troszkę więcej ludzi przyjeżdża na nasze eventy, dużo więcej uczestniczy tak jak Ty teraz online, a więc mamy możliwość zebrania tych pytań, przesortowania ich, sprawdzenia, z czym sobie ludzie radzą, z czym sobie nie radzą. I dzięki temu powstają bardzo, bardzo precyzyjne, ale co? Kroki, może etapy, może strategie. Chciałbym, żebyś popatrzyła na to w bardzo taki delikatny i prosty sposób. Nie nastawiaj się na to, że dostaniesz prawie jak system franczyzowy, że zbudujesz sobie nową placówkę w swoim biznesie. To nie jest coś takiego, co ma 500 stron. To jest 9 wyselekcjonowanych tematów, które mogą Ci za każdym razem podpowiedzieć Ci, czy idziesz w dobrym kierunku, czy robisz to, co powinieneś robić. I dzięki temu jesteś w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście to, o czym myślisz, ma szansę na realizację. A więc zaczynamy. Na początku pierwszy temat, który dla wszystkich jest zawsze wyzwaniem, to jest to, że coś jest zbyt proste. Nie wiem, jak to jest u Was. Sprawdźmy. Jeżeli w tej chwili Martin już ogarnął akcję z serwerami, to może pojawi się na Twoim screenie link z głosowaniem. Czy Ty również uważasz, że systemy, które są zbyt proste, to są słabiutkie, czy są świetne? Jeżeli ciągle pracują nad serwerami i tym, żeby kolejne setki osób weszły online, to pewnie ten screen się nie pojawi, wtedy po prostu napisz na czacie. Ponieważ jestem ciekaw, jaka część z Was ewidentnie uważa, że zbyt proste systemy to nie to. Jaka część z Was oczekuje, że zaawansowane, wyrafinowane, 1000-krokowe systemy ISO podciągnięte do nie wiadomo jakiego poziomu dadzą Ci szansę realizacji? Jestem ciekaw, jaka część z Was uważa, że potrzebuje naprawdę grubego skoroszytu, w którym jest 1000 stron, najlepiej 3 minimum na każdy dzień. Zresztą dni jest 365, a więc może 365 zakładek. Na każdy dzień mamy 24 godziny, a więc na każdy dzień powiedzmy 24 techniki. Sprawdźmy. Zobaczmy, czy z naszym 10-20 sekundowym opóźnieniem już dotarło do Was moje pytanie. Jestem ciekaw, jaka część z Was ewidentnie szuka prostoty, a jaka część z Was
chce wyrafinowanych, zaawansowanych i ekstremalnie skondensowanych systemów. Poczekamy jeszcze na odpowiedzi. Ponieważ jedno jest pewne. Okazuje się, że niektórzy, którzy coś osiągnęli na tej planecie, mają już na to odpowiedź. Ale na odpowiedź poczekamy najbliższą minutę. A więc minuta czasu na zebranie waszych odpowiedzi i jedziemy dalej. Jak to jest u was? Jakie wy systemy, spytajmy osoby, które są w studio, jakich wy oczekujecie? Czy oczekujecie mega prostych, czy oczekujecie mega skomplikowanych? Ja oczekuję mega prostych, ale kiedy sama mam zrobić jakiś system, to chcę, żeby był bardzo dopracowany, czyli bardziej skomplikowany. Aha, czyli jeżeli ty masz coś robić, to oczekujesz od siebie, tak? Czegoś skomplikowanego. Dużo czasu na to, żeby przemyśleć, to nie mogą być 3 kroki, tylko no, co najmniej 15, tak? Co najmniej 13. Dobra. Ewentualnie Karina z Piotrkiem, jeżeli widzicie wyniki, bo ja u siebie nie widzę ich w tym momencie. Jeżeli będziecie widzieli, to możecie mi dać znać. Jak pozostała część z was? Ja lubię proste, zarówno przekazywać innym i sama Mhm. używać. 94,37% dobre, złe 5,63%. Czyli 94% z was uważa, że prosty system jest ok. Mamy odpowiedź. Większość z was to mentalujanie. Większość z was to osoby, które uczą się z nami i które wiedzą, że bardzo łatwo jest coś skomplikować, bardzo łatwo jest coś zrobić mega trudnego, a te proste rzeczy są najtrudniejsze. Dlatego od nich zaczniemy. Popatrzcie, co mówi o tym Richard Branson, czyli człowiek, który ewidentnie osiągnął coś. Można powiedzieć, że osiągnął wiele. Złożoność jest twoim wrogiem. Każdy głupiec może coś uprościć, może skomplikować. Każdy głupiec może coś skomplikować. Ciężko jest coś uprościć. Popatrz na to uważnie. Wszystko, co jest złożone w naszym życiu, wymaga od nas zbyt wielkiej uwagi. Wszystko, co jest w naszym życiu skomplikowane, wymaga od nas dużo więcej energii. Jeżeli potrzebujemy do jednej prostej czynności 74 zasad, automatycznie ta czynność będzie dla nas nielubiana przez nas, nie będziemy chcieli jej wykonywać. Jeżeli masz prawo jazdy, przypomnij sobie, jak na początku jeżdżenie samochodem było dla ciebie hardkorowe, jak jeżdżenie po placu było hardkorowe. Teraz jesteś w stanie to ogarnąć, ale po jakimś czasie i co wiemy po minionych świętach, nie wszyscy to ogarniają. Szczególnie, kiedy jadą na podwójnym gazie. Czyli przyjrzyjmy się również innym przykładom. Dookoła nas jest ogrom barw. Można powiedzieć, że jest wręcz ludzkie oko rozpoznaje orgię barw. Komputer nie do końca. Dla komputera wystarczają 3 kolory. Jest to ten sławny system w środku RGB, tak? Czyli czerwony, zielony, niebieski. Jeżeli chcemy coś wydrukować, to maszyny drukarskie, żeby ten kolor był troszeczkę bardziej soczysty, już drukują w cmyku, czyli potrzebują 4. Czyli dochodzi ten 4. kolor czarny. Ponieważ teoretycznie czarny możesz skombinować z innych, to jednak wychodzi taki trochę straczkowato, brunatno, nie wiadomo co. A więc oddzielnie czarny ma o wiele mocniejsze nasycenie, plus okazuje się, że gdybyśmy patrzyli na ekonomię, to drukarka, która miałaby czarny kolor sobie miksować z kolorowych, miałaby bardzo drogi druk. W chwili, kiedy jest osobny czarny toner, czarny tusz, wygląda to zupełnie inaczej. Popatrzmy dalej. Muzyka. Okazuje się, że w przypadku wielu hitów muzycznych wystarczają tylko 4 akordy. Jeżeli macie ochotę posłuchać, to kilka lat temu jeden z naszych geniuszy polskiej muzyki, polskiej sceny muzycznej, Cezik, napisał bardzo fajny tekst i nagrał go, jak 4 akordami można zagrać, zaśpiewać niemal większość znanych piosenek. Wpiszę sobie na YouTubie w wolnej chwili Cezik 4 akordy, na pewno nam wyskoczy. Czyli możemy podsumować sobie, że szukamy uproszczenia. I idea, jaka przyświecała mnie na początku, kilka lat temu i dzisiaj, przy systemie 9-milowych kroków, jest to, żebyśmy dostali do ręki narzędzie,
które każdy z nas będzie używał nie tylko wtedy, kiedy ma siłę, energię, nie tylko wtedy, kiedy jest napalony na rozwój osobisty, na sukces, nie tylko wtedy, kiedy ewidentnie coś mu się stało w życiu, ponieważ wiecie doskonale, że Polak mądry po szkodzie, a więc kiedy coś cię boli, to dopiero biegniesz do lekarza. Ale interesują nas zasady i reguły, które będziesz używać i używała wtedy, kiedy masz najmniej energii. Te zasady, które będą w twojej głowie nawet wtedy, kiedy będziesz zmęczony, zaspany, nie będzie ci się chciało, a więc interesują nas mega proste zasady. Pierwsza z nich w systemie 9-milowych kroków to coś bardzo, bardzo prostego, a jednocześnie najtrudniejszy schemat, jaki rozpoznałem w ostatnich latach.